poprzednim 51 odcinku budowałem ściankę pod prysznic i przygotowałem ją pod dalsze wykończenie. Stare plastikowe krzesła zyskały drugie życie dzięki farbie do plastiku i teraz wyglądają jak designerskie fotele. W ściance powstała też praktyczna wnęka na kosmetyki, a drzwi do łazienki zyskały nowe klamki, więc w końcu da się je normalnie otworzyć. A dziś zapraszam Was na 52 odcinek i kolejne zmagania z remontem łazienki. Dzień dobry. Przyszedł czas na układanie płytek. Mam krzyżyki i pokażę Wam właśnie teraz, jakie płytki wybrałem. Płytki wybrałem takie. Straszne są, okropne, są brzoskwiniowe. W sklepie były brązowe, tu są brzoskwiniowe. Żygać mi się chce, jak na nie patrzę, ale jak przypomnę sobie ich cenę, to zaczynają mi się podobać. Także tak to wygląda. Jaka jest strategia? Strategia jest taka, że w sztuce układania płytek też jest pewna logika. Najciężej jest zacząć, dlatego że warto się rozejrzeć po łazience i zobaczyć, gdzie są przecięcia jakieś ewentualne lub jak chcesz poprowadzić fugi. Dlatego, że jakbym poprowadził fugę na przykład nierówno z tą ścianą i poprowadziłbym ją po skosie, to wtedy miałoby się wrażenie, że coś jest krzywe. Albo ściana, albo płytki, albo ogólnie cała robota została zrobiona źle. Dlatego też ja będę dorównywał do tej linii lasera płytki i pierwszą płytkę postawię tutaj na rogu ścianki, którą robię, i wtedy każda kolejna płytka będzie szła według linii tutaj i pójdziemy w bok całą płytką tu, więc równo linia będzie się schodzić ze ścianami. Wtedy jak ktoś będzie wchodził do łazienki, to będzie wrażenie, że wszystko jest proste. Warto też przemyśleć przycięcia, gdzie będą, i robić te przycięcia w tych miejscach, gdzie na przykład planujemy postawić jakiś mebel. Także ja zaczynam od środka, trochę nietypowo, no ale myślę, że tak będzie najlepiej. Myślę, a jak wyjdzie, zobaczymy. Klej już rozrobiony i biorę się za robotę. I pierwsza płytka będzie tu. Like this. Co jest jeszcze istotne? Jak macie nierówną podłogę, to używacie grzebienia do kleju z dużymi zębami. Jak macie bardzo równą, możecie z mniejszymi używać mniej kleju. Moja podłoga jest bardzo nierówna, więc mogę sobie odpuścić cienkie ząbki.
Estão para dos azulejos, Milo. Dobrze, to działamy w łazience. Jest ze mną Juan, tylko nie wziął mikrofonu. I zobaczcie, idzie nam całkiem nieźle. No nie da się tego tak czysto położyć, jakbym chciał. Muszę nakładać dosyć grubo kleju, żeby podłoga była prosta, ale fartnęło mi się, bo jak zacząłem od tego punktu, to idąc w bok, zobaczcie, idealnie się spasowały płytki, czyli mam trochę tego szczęścia w życiu. Tutaj będzie koło prysznica trochę zabawy, bo jednak ta ścianka, którą zbudowałem, będę musiał dosłownie 2-3 mm przyciąć płytki, ale cięcia, czyli płytki, które muszę przyciąć, będę robił jutro albo pojutrze, jak już wyschną te płytki. Będę mógł po nich swobodnie chodzić i dorobić przycięcia. Potem zajmę się kabiną prysznicową, a teraz jeszcze z Juanem Hola, cześć. kończymy jeszcze tą część tutaj. No i będziemy czekać, aż wyschną. Także vamos. Vamos? Go! Go! Jedziemy dalej. Biorę się za układanie płytek pod prysznicem. Dzień dobry, witam Was z mojej prawie nowej podłogi bez fug, ale fugi się pojawią, natomiast jeszcze muszę wykończyć tą część, czyli zrobić najgorszą robotę, czyli docinki. Dzisiaj to nastąpi, zostanie to przyklejone. Tutaj stopień jeszcze nie będzie wykończony płytkami ze względu na to, że być może zdobędę taką ukośnicę, która pozwoli mi ciąć płytki pod kątem 45 stopni, żeby ten stopień ładnie wyglądał. Jak się nie uda, no to będę improwizował, ale postanowiłem jeszcze lepiej zabezpieczyć tą ścianę i jeszcze nie będę kładł tutaj płytek, ponieważ wydaje mi się, że ten środek, który kupiłem, nie jest zbyt super jakiś dobry i będę się lepiej czuł, jak będą raczej 3 warstwy, z czego 2 będą tym nowym środkiem, prawdziwą hydroizolacją, która faktycznie mam nadzieję to zatrzyma. Ta też była prawdziwa, ale chodzi mi o to, że będę się czuł bezpiecznie, jak zabezpieczę jeszcze tą ścianę środkiem, który znam i który używałem kiedyś. To miałem właśnie na myśli, że jak się wchodzi, to widać, że ściany tutaj, w sensie profil ściany jest zrównany z przecięciem płytek. Dzięki temu, jak się wchodzi do tej łazienki, to ma się wrażenie, że ta łazienka jest naprawdę prosta. Pod prysznicem mógłbym się pokusić o to, żeby zrobić kontynuację płytek i być może wielu z Was mnie za to zgoni, ale uwierzcie mi, że tego nie będzie widać ze względu na to, że widzicie, o co mi chodzi, że mogłem tutaj po prostu zrobić docinki i tak dalej, pobawić się, żeby to była taka jakby kontynuacja podłogi, ale uwierzcie mi, że przy planowanej zasłonce tutaj prysznicowej ta zasłona będzie non-stop zasłonięta ze względu na to, że będzie musiała schnąć po prysznicu, a że w Hiszpanii prysznic się bierze dosyć często, to ona będzie non-stop zasłonięta, bo wtedy najlepiej schnie.
No tak wygląda życie, przynajmniej jak ja korzystałem z prysznica, żeby to nie zapleśniało, no to po prostu była non-stop rozsunięta. Biorę się za cięcie płytek, a Wy mi będziecie w tym towarzyszyć. Cieszycie się? Po prostu sobie kładę płytkę. Dosuwam ją do końca. Zaznaczam, gdzie styka się z drugą płytką. Tu i tu. Potem rysuję linię troszeczkę wcześniej, dając jednocześnie miejsce na krzyżyk. I co? Idziemy ciąć i przyklejać. To kleimy. No już bez grzebienia. Już naprawdę nie róbmy z takich kawałków cudu. Poprowadzę klej na całości. I ała, jedziemy. Czy to się w ogóle styka? A, to jest jakiś problem. Więcej kleju potrzebuję tutaj. O. I teraz. Tutaj, jak nie wiem, czy było widać w poprzednim odcinku, przeciągnąłem kabel z tamtej strony, ponieważ tu będzie włącznik do światła, który będzie nad umywalką i gniazdko oczywiście wodoszczelne, żeby sobie podładować na przykład szczoteczkę do zębów, czy też podłączyć suszarkę, czy jakieś inne urządzenie, które wymaga prądu. Kupiłem oczywiście taką rozetę, która idealnie zrobi mi dziury pod puszki. Puszki muszą być specjalne, bo tu jest karton gips i one muszą ładnie w tym karton gipsie też być zainstalowane. To co? Wiercimy. No dobrze, czyli podłączenia elektryki zrobione. ¿Todo bien? Sí, mucho. Mucho cosas. Więc tak, elektryka pociągnięta, zrobiona, działająca. Teraz będziemy mieszać jeszcze ten tynk. Puan przechodzi właśnie pod kamerą. I będziemy mieszać tynk, nakładać tynk i jeszcze chcę zrobić to. Oto. Cześć. I chcę zrobić to jeszcze, czyli zatkać te... nie wiem, czy to widać. O, teraz widać. Widzicie? To po starej umywalce zostały odpływy. Mam już wszystko, żeby to zatkać. Muszę tylko powiększyć dziurę, zatkać to i zatkać dziurę później, więc trochę roboty jest.
z takimi pierdołami. To jest po prostu człowiek siedzi, dłubie i niestety nie jest to robota, która wydaje się, że idzie do przodu, ale trzeba to zrobić, więc zaraz to zatkam. Nie będę Wam tego pokazywał, bo to nie jest jakiś rocket science, zresztą chyba nic tu nie jest rocket science, ale wrócimy jak już będzie nakładanie samego tynku. Dzień dobry. Dzień dobry moje Moje Kisołeczki. Juan będzie mi pomagał w zakładaniu kapy, pero techo no, probablemente no. No, techo. Jeszcze tylko nam sufit zostanie, ale musimy się uporać z przeciekiem, który jest na górze. Na razie nie zamykamy sufitu, ale zamykamy ściany. Si? Sí, tak. Po tynkowaniu podłoga została wyczyszczona. Teraz jedziemy z fugowaniem. Moim znienawidzonym fugowaniem, dlatego że fuga się strasznie ciężko usuwa. Dzień dobry, to jest kolejny dzień, a ja mogę wreszcie zabezpieczyć swoją ściankę środkiem, który znam od Mapei, czyli hydroizolację, którą znamy z Polski. Będę malował tą ścianę, aby móc kończyć nakładanie płytek wreszcie i korzystać z prysznica. Dzisiaj też w planach jest obsadzenie kibelka z małą redukcją, ale to powiem o tym za chwilę. Idziemy.
temat podpłytki sobie schnie, a teraz zajmiemy się trochę gównianą sprawą, czyli kibelkiem, żeby Kuba sobie mógł piernąć, tak jak to on mówi. Więc kupiłem małą redukcję, wytłumaczę Wam, o co chodzi z tym kiblem. Chodzi o to, że wcześniej jak WC był w tej dziurze obsadzony tutaj, to nachodził na, to się chyba mówi, światło drzwi, w tunel drzwi, jak to się mówi? No w każdym razie WC nachodziło trochę na drzwi wejściowe, więc kupiłem redukcję, która pozwoli troszeczkę skręcić to WC i przesunąć go w tamtą stronę. Są takie rzeczy, gdybyście chcieli sobie o kilka centymetrów przesunąć kibelek. Ja właśnie coś takiego kupiłem i mam nadzieję, że to zda egzamin, także biorę się za chwilę za ten kibelek, idę go przynieść. Tak wygląda ta redukcja. Czy to się w ogóle uda? Boże, wysram się. Co? Nie mów, że jest za duże. Ja pierdolę, za duże jest. No tego to nie przewidziałem. No tak. Ta redukcja powinna być w podłodze. Ja już nie będę niszczył podłogi. Po prostu zainstaluję starą z nową uszczelką. I've been waiting for this, yeah. It's been up on my mind, oh, it's hard to resist. Feeling like one of a kind. Oh, now the hard time's over, and for a moment I won't look back now, yeah. And it's moving closer, I can feel it coming. Oh, now it's my time now. Oh, now when I look back, it's like it's another game that I'm playing now. 'Cause it's finally here, finally, yeah, yeah. Oh, 'cause it's finally here, finally. Dobra, kibelek zasilikonowany. Ścianka sobie schnie pod płytki, więc dla mnie jest chwila odpoczynku i przygotowania kolejnych rzeczy do łazienki, bo brakuje nam... Dzień dobry, tutaj kolejny dzień i zostały nam płytki pod prysznicem i ten stopień mały. Ten stopień będzie wbrew pozorom jest malutki, ale będzie nie lada wyzwaniem, bo będę musiał... Ale o tym dowiecie się już w kolejnym odcinku, a będzie się działo. Ścianka pod prysznic zyska nowe płytki, wszystko zostanie dokładnie zafugowane, a my zaczniemy przygotowania do wyjątkowej szafki pod umywalkę. I uwierzcie mi, ten projekt może naprawdę zwalić Was z nóg. Jeśli chcecie wspierać rozwój tego kanału, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie. Dzięki temu materiały trafiają do większej ilości osób, a kanał może rosnąć i rozwijać się jeszcze szybciej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!